Dziewczyna z szafy to profesjonalny debiut od dawna aktywnego reżysera Bodo Coxa. Jego wcześniejsze produkcje, takie jak Marco P. i Złodzieje rowerów czy Sobowtór, to produkcje dobrze znane polskiej publiczności lubującej się w nietypowych, awangardowych rozwiązaniach. Jeśli lubicie filmy niezwykłe, niestandardowe i mówiąc potocznie zakręcone, to na pewno pokochacie tego reżysera. Ale do rzeczy. O czym jest film Dziewczyna z szafy? Pewnie Was zaskoczę, jeśli powiem, że o dziewczynie siedzącej w szafie. Nie wierzycie mi? Obejrzyjcie film, a przekonacie się, że mam rację. A tak na poważnie, to głównym bohaterem filmu jest Jacek. Ma powodzenie u kobiet, ciekawą pracę, tworzy strony internetowe, ale oprócz tego ma bardzo ciężko chorego brata. Nie rób tak, będziesz miał płaską głowę. Nie mogę, opiekuję się bratem i nie mogę go zostawić na dłużej samego. W internecie oraz w opisach filmu można znaleźć informację, że Tomek ma guza mózgu, jest autystyczny, cierpi na zespół Savanta. Ulubionym zajęciem chorego Tomka jest siedzenie na dachu i patrzenie w niebo. Jacek rzadko wychodzi z domu, jednak kiedy już następuje taka konieczność, niechętnie zostawia Tomka pod opieką sąsiadki Kwiatkowskiej, kobiety niesympatycznej, wścibskiej i złośliwej. Pewnego dnia Jacek i Tomek poznają nową sąsiadkę, Magdę, tytułową dziewczynę z szafy. Mogłabyś z nim tak kilka godzin dziennie, tak towarzysko, tak... Co byś w zamian za to chciała, co? Między Magdą a Tomkiem nawiązuje się dziwna i nietypowa więź. I to właśnie w tym miejscu historii rolę odegra tytułowa szafa. Szafa, która pewnie automatycznie skojarzyła Wam się z opowieściami z Narni, napisanymi przez C.S. Lewisa. I słusznie. Jak pewnie doskonale pamiętacie, w tej opowieści dla młodzieży przez szafę można było trafić do baśniowej i niezwykłej krainy. Szafa w opowieści Bodo Coxa spełnia podobną funkcję. No, może różni się jedynie tym, że nie powinni jej odwiedzać goście niepełnoletni. Dlaczego? Tego dowiecie się już sami, oglądając film. Magda, która podobnie jak Tomek jest w tym filmie postacią głęboko wyalienowaną i odstającą od norm społecznych, zaprzyjaźnia się z mężczyzną. Magda, ja nie mam depresji. Prowadzę badania nad światami równoległymi. Wspólne ukojenie znajdą w równoległym, wykreowanym przez Magdę świecie. Piękny scenariusz, bardzo długo pieczołowicie pieszczony, dopieszczony. Płakałem 3 razy. Ktoś może powiedzieć, że to jest film o miłości, ktoś może powiedzieć, że to jest film o samotności. Dla mnie to jest film o wyobraźni. To nie jest oczywiste wszystko, to jest cały czas jakąś metaforą. Jest tam nawias zostawiony, każdy może sobie coś swojego dopowiedzieć. Ten film przy całej swojej fantazyjności jest jak najbardziej dopasowany do naszej współczesnej wyobraźni. Wspomniana już stara sąsiadka nienawidzi ludzi i woli ich obserwować krytycznym, ironicznym okiem, niż się z nimi spoufalić. Policjant, grany przez Eryka Lubosa, którego niestety dawno nie mieliśmy okazji oglądać na ekranach kin, a szkoda, bo to naprawdę wspaniały aktor, jest zakochany na zabój w Magdzie, ale kompletnie nie radzi sobie z otaczającym światem. Pójdziesz ze mną kiedyś na piwo? Nawet Jacek jest niby zwyczajny, ale też zdaje się momentami zupełnie oderwany od rzeczywistości. Emocjonalnie pogruchotani, niekompatybilni ze społeczeństwem, szukający schronienia w ekscentrycznych rytuałach i zmyślonych światach. Cox patrzy na swoich frików, tak moglibyśmy ich nazwać, z czułością, ale i z poczuciem humoru. Lubi ich nawet wtedy, gdy oni sami nie mogą już na siebie patrzeć. A jednak dziewczyna z szafy nie jest ponurym dramatem, jakich niemało w polskim kinie. I wydaje mi się, że ten film jest jednym z najbardziej barwnych, jaki w ostatnich latach był. Nie, że jest zupełnie inny, tylko jest przede wszystkim barwny pod względem tego, jak jest nasycony informacjami i mądrą treścią, jak i pięknym obrazem. To ciepła, wzruszająca opowieść o tym, że wszyscy jesteśmy na swój sposób wyalienowani i że każdy z nas ma swój prywatny kosmos, do którego chętnie czasami ucieka. Chciałem zrobić film, który byłby o czymś istotnym, o czymś ważnym, o czymś poważnym, ale mnie śmiertelnie poważne rzeczy śmiertelnie poważnie nudzą, więc ja wiedziałem, że muszę to rozcieńczyć swoim humorem, bo uważam, że najważniejsze w życiu jest poczucie humoru. Cox w swoim filmie podejmuje temat trudny, dotychczas nieporuszany w polskim kinie. Na palcach jednej ręki możemy policzyć filmy o zakończeniu podobnym do Dziewczyny z szafy. Czas się żegnać, bracie. Kochasz go bardzo, co?
Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to jest mój jedyny przyjaciel, tak? W zakończeniu tak zaskakującym, że zdradzać go dla dobra filmu nie warto. Rolę Wojciecha Mecwaldowskiego, który gra Tomka, porównuje się w recenzjach do Rainmana, wykreowanego przez Dustina Hoffmana w filmie z 1988 roku i nazywa rolą życia tego aktora. Niezwykłą kreacją aktorską wydaje się też rola debiutującej na ekranie Magdaleny Różańskiej. Specyficzny sposób realizacji, charakterystyczny dla króla polskiego kina ofowego, idący w parze z niezwykłym tematem oraz wspaniałymi kreacjami aktorskimi, zaowocowały nie tylko ciekawym filmem, ale także nietypowym studium psychologicznym. Zakochał. Długo czekaliśmy na normalny film. Na to, że ktoś traktuje widza poważnie i ktoś próbuje z widzem inteligentnie rozmawiać, przy czym trochę się pośmiać, trochę wzruszyć. Dziewczyna z szafy, kiedy pojawiła się na ekranach kin, zapachniała nowym. Kazała z niecierpliwością czekać na nowe pomysły reżysera, który z ikony polskiego OFF-u miał szansę przeobrazić się w ikonę młodego polskiego kina autorskiego. Tak się niestety nie stało. W 2017 roku Cox nakręcił Człowieka z magicznym pudełkiem i to by było na tyle. Na koniec powiem Wam, że Dziewczyna z szafy bardzo mi się podobała. Tego filmu się nie powinno oceniać. Powinno się go przeżyć. Raz. No dobrze, zadziała. Przyznać się do tego. Boli. Co boli? Że mamy emocje jeszcze? Drugi raz? Działa. I to znamionuje dobre kino. Że się wraca do filmu. Nie robię tu reklamy, ale wraca się. I kilka razy stała się dla mnie pretekstem do poprowadzenia bardzo ciekawych zajęć o tematach trudnych, a nawet bardzo trudnych. Temat tego filmu to jest alienacja, to jest samotność, to jest właśnie chęć bycia z drugim człowiekiem, to jest miłość, to jest brak miłości. Ci bohaterowie potrzebują siebie nawzajem i zwycięża miłość. Widzę, że się kolega zakochał. Mówienie o wszelkiego rodzaju ciężkich chorobach oraz o niepełnosprawnościach nigdy nie jest łatwe, a jednak ta tematyka powinna obowiązkowo pojawiać się na zajęciach językowych. Czy nam się to podoba, czy nie, świat, który nas otacza, coraz bardziej wyczulony jest na kwestie językowe i umiejętność poprawnego nazywania pewnych zjawisk i emocji jest czasem kluczowa w procesie współżycia z innymi ludźmi. Jest to wyjątkowo ważne w sytuacjach, kiedy reprezentujemy inne, nie zawsze zbieżne myślowo i światopoglądowo kręgi kulturowe. Nieumiejętne posługiwanie się językiem może z kolei spowodować kłopoty, czasem nieodwracalne w skutkach. Jeśli szukacie zatem filmu, który pozwoli poruszyć albo zwyczajnie oswoić i poznać w języku polskim tematy, których próżno szukać w podręcznikach, sięgnijcie po Dziewczynę z szafy. Na pewno nie pożałujecie tego seansu. Cześć, nazywam się Magda Różańska. Nazywam się Piotr Głowacki. Dzień dobry, Wojtek Mecwaldowski. Witam, dobry wieczór, dzień dobry, Eryk Lubos. Jestem Bodo Cox i całym sercem zapraszam na mój film Dziewczyna z szafy.